Nazywam się Monika, możecie tak do mnie mówić, nie paniujmy sobie, proszę was. Jestem edukatorką Muzeum Getta Warszawskiego i dzisiaj, jak się domyślacie, chciałabym z wami porozmawiać trochę o cmentarzach żydowskich. Tu mamy ciekawą rzecz, bo to jest macewa podwójna. Tu widać, że były włożone płyty, niestety ich nie ma. Więc nie dowiemy się, jak to jest, ale to jest bardzo nietypowa rzecz, ponieważ mogliście to już zobaczyć, że zazwyczaj cmentarze są podzielone na strefy żeńskie i strefy męskie. I tak samo raczej nie chowa się dwójkami, nie chowa się małżeństw, nie chowa się rodzin. Ale czasem takie macewy podwójne się zdarzają. I tutaj warto na to również zwrócić uwagę, że jest to jakieś odstępstwo od reguły. Zauważyliście, że tu nie ma zniczy praktycznie? No niestety tam oszczędzają. Nie. Ale wiecie, co się kładzie na macewy żydowskie? Kwiaty nie. A widzieliście kamienie na niektórych nagrobkach? Na tych akurat nie ma, ale może byście na jakimś innym cmentarzu albo na przykład na pomnikach. Jest to związane z tym, że tu znowu jest kilka interpretacji, ale zakłada się, że właśnie kwiaty są dla żywych. I kwiaty są też nietrwałe. A nasza pamięć powinna być jak najbardziej trwała i jak najbardziej silna. I to symbolizują właśnie kamienie. I to jest nietypowa macewa, ponieważ po pierwsze mamy tu datę, mamy tu jednocześnie po hebrajsku napis. Tu mamy w ogóle datę urodzenia. Ale widzicie jak się łączą te symbole. I tutaj polegli w walce o wolność i solidarność, 1906 rok. To jest nagrobek dwóch chłopaków. Oni byli, no zobaczcie, 89, 6, czyli ten miał 17 lat jak zmarł. Dwóch chłopaków, którzy jakby 1905 rok, 1906 to jest okres, 1905 okres wybuchu rewolucji 1905 roku. Ale to nie jest tak, że ona była i się skończyła po kilku tygodniach. To był cały okres, to była, mój nauczyciel porównał to kiedyś do takiej fali, która się spiętrza, nasila, przyjmuje różne formy. I tak naprawdę skutki tej rewolucji trwały przez wiele lat. Na przykład skutkiem rewolucji w Żardowie było to, że tutaj po prostu stał legion rosyjski. I ci ludzie jakby nie kończyli w tej walce, dalej były strajki, protesty i właśnie tutaj jest dwóch chłopaków, których zabiło wojsko carskie. Więc tutaj ich towarzysze. I to jest jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą bardzo słabo widać, a bardzo nie chcę chodzić po tej macewie, ale tu jest podpis rzeźbiarza. To się też czasem zdarza. Tutaj na samiutkim dole, możecie podejść od tamtej strony. I się zastanawiam, czy jeszcze coś wam mogę powiedzieć. Już musimy niestety lecieć. Ale może macie jakieś pytania? Dobra, to sekundkę, jak już zaczęłaś, to może... To jest coś, co wam chciałam powiedzieć, więc może w nim też zdążę. Sytuacja cmentarzy w Polsce jest bardzo skomplikowana. Bo to nie jest tylko zagłada. Ale później władze komunistyczne dążyły do niszczenia i ujednolicania takiego narodowego, wynarodowienia. I te cmentarze były niszczone. I teoretycznie prawo polskie już wtedy mówiło, że cmentarz nie należy niszczyć, ale oni dodali taki paragraf, chyba że przeszkadza to użytkowi publicznemu. Innym przykładem to jest to, co się stało w Grodzisku, to znaczy, że później ziemie, gdzie był ten cmentarz, został przekazany w ręce na przykład Samopomocy Chłopskiej, albo były częściami PGR-ów. I później, kiedy prywatyzowano te tereny, podzielono to. Dlatego na przykład cmentarz w Grodzisku jest niekompletny, bo część działki należy do prywatnego właściciela i nie da się jej odzyskać. No właściciel się ciągle licytuje. I zajmuje się troską te cmentarze Komisja Rabiniczna do spraw cmentarzy. I oni właśnie walczą o to, żeby upamiętniać te cmentarze, żeby dbać o nie. Ja jestem jakby w ścisłym kontakcie z komisją, oni często mówią, że to nawet nie chodzi o to, co jest nad ziemią. Bo to zmarłemu nie przeszkadza, że jego macewy już nie ma. Prawda jest taka, że żyjemy w rzeczywistości, kiedy prawdopodobnie nikt do tego zmarłego nie przyjdzie, bo jego rodzina zginęła w obozach zagłady. Ale chodzi o to, że pod ziemią nadal są ciała. I pomyślcie sobie, że nadal żyjemy w XXI wieku, minęło prawie 80 lat po zakończeniu wojny, kiedy te zbrodnie nazistowskie wyszły na jaw, a nadal są sytuacje, że macewy odnajduje się, bo wykorzystywano je po wojnie do umacniania dróg, do budowania. Znanym przypadkiem jest to, że na przykład ktoś sobie zbudował wychodek z macewy, stajnie. I nadal się walczy o te macewy. Ale też walczy się o to, żeby nikt nie wykopywał tych ciał,
żeby nie były niszczone, żeby nikt tutaj nic nie budował. I nad tym wszystkim właśnie czuwa Komisja Rabiniczna. I może tu postawię kropkę. Jeśli jesteście w jakiś sposób zainteresowani tym tematem, to ja niezmiennie jestem chętna do prowadzenia jakichś zajęć, więc możecie się do mnie odzywać i coś zorganizujemy, tak?